tym filmie poznacie wszystkie zmiany, które wkrótce nadejdą. Siemaneczko, z tej strony Anioł, witam Cię serdecznie na kanale. W tym odcinku obejrzymy sobie zwiastun patcha. Wiem, że ostatnio nie nagrałem, bo było mało czasu, ale nagramy sobie tutaj reakcję na ten film. Te filmy z reguły pokazują nam większość ciekawych zmian, więc myślę, że dowiemy się z tego filmu bardzo dużo, jeśli chodzi o przyszłe zmiany. Poza tym po obejrzeniu filmu omówimy sobie jeszcze coś, omówimy sobie ostatnie Q&A, więc w tym filmie poznacie wszystkie zmiany, które wkrótce nadejdą. Zanim zaczniemy, przypominam jeszcze o łapce w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. Dziękuję wszystkim wspierającym i kliknijmy sobie play. Może jeszcze włączmy napisy, żeby tutaj były, dla tych, którzy są troszkę słabsi z angielskiego. Hey everyone, and welcome to our latest Call of Dragons update video. Today we're excited Nie żebym ja był jakimś orłem, ale coś tam niecoś rozumiem, prawda? to explore the Knights of Destiny update. In this update, we will learn more about an old draconian tale, the origin of the Tsisi festival. And don't forget, 50 lucky viewers who can spot the secret word hidden in this video and comment it below will have a chance to win in-game. Ciekawe, czy są już odpowiedzi w komentarzach. No, chyba to nie jest poprawna odpowiedź. Będziemy musieli poczekać. W każdym razie, no, 4 klucze do artefaktów. Naprawdę warto. Naprawdę warto. This update introduces a Mamy brand new Flinta. Bohater epicki. Ma on być zamiast Eliany, więc w sensie ten event z Elianą ma zastąpić właśnie teraz Flint, więc zobaczmy, co on tutaj ma ciekawego. Looter Shooter. Zasięg ataku bardzo daleki. Nie ma tutaj sprecyzowanych obrażeń, więc będziemy mogli go grać nawet w magach, w strzelcach, w piechocie. Ale zobaczmy, co robi jego umiejętność wpadania w szał. Zadaje obrażenia celowi o wysokości 600 i kradnie 500 golda. Nawet do 5000 golda może skraść w każdej bitwie. Ale kurczę, mechanika ciekawa. Czegoś takiego to się nie spodziewałem, nie? Coś takiego tylko Lilith mogło wymyśleć. Będziemy surowce kraść, żeby to manę kradło. Żeby to kradło manę, to mega ciekawy bohater. Takiej mechaniki to bym nie wymyślił, naprawdę. Co to jest? Co to jest? Ale no, 5000 many to i tak nie byłoby dużo, a zawsze coś ciekawego. Myślę, że legendarny Flint powinien tak kraść z 50 000 many na jedną bitwę. To byłoby naprawdę fajne. Czajcie to? Nie no, ta mechanika może być przyszłością, przejdźmy dalej. epic hero. O, ale szybko przeskoczyli. Cofnijmy kilka klatek. Jeśli ktoś jest ciekawy, jak można tak cofnąć, to przecinkiem albo kropką, więc korzystajcie. Natomiast umiejętność druga, bardzo mi się ta nazwa nie podoba. Paywall. Za każdym razem, gdy nasz legion ukradnie złoto, otrzymujemy 5% mniej obrażeń na 10 sekund. Kradniemy złoto z umiejętności wpadania w szał, tak? Kradniemy złoto z umiejętności... Tak, kradniemy złoto z umiejętności wpadania w szał, więc za każdym wpadnięciem w szał będziemy otrzymywali minus 5% obrażeń do 10 razy, tak? No bo jak osiągniemy maksymalny limit złota, czyli 5000, no to wtedy już nie będziemy mogli ukraść tego złota, więc 10 razy będziemy mogli sobie zmniejszyć otrzymywane obrażenia. Umiejętność trzecia. Mamy bonusowy atak 20% i prędkość marszu 10%. Przyjemne, te bonusy są akurat przyjemne. Wróćmy jeszcze w ogóle do umiejętności wpadania w szał, bo zapomniałem, jakie to ma obrażenia. Oj, malutkie ma obrażenia. Myślałem, że może będziemy grali go z piechotą czy coś, ale 600 damage faktora to nie jest za dużo. Czwarta umiejętność jest pod zbieranie, więc mało nas interesuje, a będziemy zbierali szybciej. Znaczy wszyscy będą zbierali szybciej, bo są to umiejętności holistyczne, więc teraz to już bez znaczenia. A przebudzenia? A mamy nawet przebudzenie. Udało nam się, mamy przebudzenie. Otrzymujemy 10% więcej surowców po zebraniu, jeśli się nie mylę, jeśli dobrze to rozszyfrowałem. Więc no, bohater do many idealny, tak? Myślę, że będziemy go teraz wysyłali z tarą do studni przymierza, żeby zbierać manę, żebyśmy mieli 10% więcej many.
Więc no fajne, fajne. Więc już mi się podoba, tak? Już mi się podoba. Myślę, że mechanika z kradnięciem surowców jest mega fajna. Niestety bardzo mało tych surowców będziemy mogli kraść. A szkoda, a szkoda. This scattering hero can be found in the new Run Flint Run events. No tutaj po prostu, że jest z eventu. Dobra, mamy nowe wydarzenia. Czy to jest skórka, czy to jest... First Lovers event series. Tak, to jest skórka. Już myślałem, że to będzie jakaś ozdoba do miasta. Ale skórkę, wiadomo, warto sobie wziąć. To win an exclusive city theme Pagoda of Harmony and the adornments, Silken Clouds and Cosmic. O, mamy nawet ozdobę do tego. W ogóle jest ozdoba, nie wiem czy widzieliście, jest ozdoba do pierwszego skina do kawalerii, tego zielonego, tego takiego wikingowego. Polecam zobaczyć w grze, jeśli nie widzieliście, bo naprawdę fajny. Thread. This new city theme actually comes with a special effect. When two cities with the Silken Clouds and Cosmic Thread adornments are Wow! close together, Dla parek idealne, dla parek then the idealne. map, especially Starek, will be triggered. No, przypomina mi się troszkę tak Rakan z Zają. Ale no, przejdźmy dalej. With the introduction of pet auctions, you can now trade war pets with other players. But remember, these auctions can only take place between players who are in the same season and whose war pets meet the following requirements. Tutaj mamy te wymogi. 8 miejsc na umiejętności, 3 eski w atrybutach, czyli najwyższe atrybuty i łączna liczba chyba tych esek, tak, łączna liczba esek 705. Spore wymagania, ale no taki pupil na pewno będą schodziły jak świeże bułeczki, jak będą. From this update, you can set which hero skills are upgradable. Dobra, mamy to. Chyba z 1,5 roku im to zajęło, odkąd ogłosili, że będą pracowali nad tym, ale mamy tego skilloka, wiadomo, że nie jest to idealne. Ci, którzy grali w Roka wiedzieli, jak będzie wyglądał ten skillock. Ci, którzy nie grali, mogą się zawieść, że tutaj nie będziemy wybierali dokładnej umiejętności, którą chcemy ulepszyć. Może wyłączę tutaj napisy. Po prostu będziecie wyłączali od końca, tak? Umiejętności, które chcecie pomijać. Giving you more control. Ta jest zablokowana, jak mamy dwójkę, to 2 umiejętności są odblokowane, tak? Over your hero A teraz jest tylko 1 odblokowana. Jasne? development. Nie jest to idealne, ale już będziemy mogli dawać gwiazdki od razu, a 6 gwiazdek na bohaterze, którym chcemy grać, The naprawdę retraining system pomaga. has also been changed. Instead of O, randomly zobaczmy jak allocated przetrenowanie działa. Dobra, kliknął przetrenowanie, w ogóle cofnijmy troszkę. 1, 2, 1, 2. training system has Emrysek. also been I mamy 2 skill pointy, of randomly allocating które będziemy mogli levels, rozdać. all the Okej, szkoda. Myślałem, że otrzymamy tokeny i będziemy mogli ich użyć na innych bohaterach, no ale skill levels will be niestety. reset. Niestety tak to nie działa. Ciekawe jak to będzie w przypadku, gdy na przykład macie 5, 5, 5, 2. Może to jest zły przykład. 5, 3, 3, 4 i na przykład brakuje wam 2 tokenów do ulepszenia umiejętności kolejnej. Jeśli sobie zresetujecie, czy te tokeny przypadną, czy jednak będą, no tutaj trzeba uważać, myślę. Więc chyba ostrożnie trzeba z tym grać. With the new season scenario preview feature, players will be able to preview all season scenarios in advance before the registration Będzie teraz begins. In wszystkie Season of scenariusze Strike widoczne, 4, więc Nian can now fajnie, be obtained by bo talking brakuje to mi tego, Sam żeby after sobie reaching the zobaczyć, required Agor który Stone scenariusz jest najlepszy. We've increased the Także level zobaczymy. of mana stones that can drop from low-level behemoths. For example, a level 1 behemoth now has a chance to drop a level 5 mana stone when defeated. O, to jest bardzo fajna zmiana. Już kamienie 5. poziomu będą mogły dropić z wcześniejszych behemotów, więc na pewno przyjemne dla każdego. With the new Alliance bounty system, Alliance leaders No to jest ciekawe, gdzie to było? Tutaj sobie cofnijmy. Mamy tutaj nową ikonkę Bounties. bounty system, Alliance leaders and officers To jest mega ciekawe. Co tutaj jest z boku? Jakie opcje? Issue. Dobra, logi, nie logi, więc mało ciekawego. W ogóle mamy tutaj smocze monety, chyba tak się one nazywają. Ciekawe, czy jakbym wygrał takie monety, czy bym stracił ikonkę
żebym stracił ikonkę free to playa. To jest bardzo interesujące. Officers can post Aż będę musiał zapytać. Bounty type. alliance O, lololo. Ale zachęta, chyba będziemy mogli ustawić sobie ten limit zasług i ktoś, kto wygra, będzie otrzymywał nagrody. To jest mega fajne, to jest naprawdę mega fajne. To mi się podoba, to mi się naprawdę podoba. member. Fajne, naprawdę fajne. To mi się who podoba. complete these activities will Zobaczymy receive jeszcze na battle żywo, jak to supplies będzie. as To mi na pewno pomoże tutaj w nagradzaniu tych aktywnych, tak? Alliances will now earn season points for each behemoth they occupy. These points will determine their ranking, and rewards will be given based on the total season points each alliance accumulates. Okej. Czyli będziemy otrzymywać punkty za posiadanie behemotów. In order to make alliance and realm administration more convenient and less complex, certain Będę musiał to wszystko przejrzeć. privileges can be granted to alliance members and ministers by Ej, to jest mega fajne akurat. To jest giga spoko, bo będę mógł sobie dać, co będzie mogła jakaś rola robić. Więc odciąży mnie to trochę. No, to jest mega fajne. or High King. We've also improved markers in this update. We've added 20 numerical warband marker icons, urgent markers, and an auto-translate feature for all Dobra, auto tłumaczenie będzie spoko. Ale czemu to kosztuje w ogóle punkty sojuszu? To mnie zastanawia. markers and an auto-translate feature for all markers. No, proste rzeczy dobrze tłumaczą akurat. The new event Run Flint Run will replace Eliana's Crisis in Właśnie o tym mówiłem, że ten event ma zastąpić Eliankę. Więc, no... Myślę, że każdy już ma Elianę z tych takich starszych kont. Season 2. Więc coś nowego dla nas, dla tych starych wyjadaczy. Containing your choice of Eliana or Flint tokens. The auction system now has an auto bid feature. You can set your maximum bid for the desired item, and you will automatically continue to submit. Oho, automatyczne bidowanie. Z jednej strony fajne, bo chyba mam nadzieję, że to będzie działało offline, a z drugiej strony, no, ktoś sobie ustawi wysoko i będą mu podbijać automatycznie. Bids Ciekawe to until może you are być. Dobrze successful pomyśleli, żeby or tutaj the current ciągnąć price exceeds your kaskę. limit. Lilith ma We've łeb. added a new auto-clear feature in the Crucible of Courage event. After completing a specific difficulty level, you will be able to auto-clear some of the stages at that difficulty. To jest bardzo przyjemne. Mam nadzieję, że jak będziemy sobie robili tygla, to już przynajmniej te 20 początkowych tygli będziemy mogli sobie pominąć, bo nie będę ukrywał, tygiel jest fajnym wydarzeniem pod względem nagród, ale no jeśli chodzi o atrakcyjność, to no nie jest za ciekawy, nie ma co się oszukiwać. After reaching city level 15, fast training will be unlocked, allowing you to No to jest ciekawe, szybkie trenowanie. use speed-ups and complete training with only one click. No to jest mega dobre, jednym kliknięciem będzie można sobie trenować. Mam nadzieję, że przeszkalać również. Mega to ułatwi. To teraz będę mógł przeszkolić, nie wiem, w 3 minuty to wszystko, co mam. With the new mail screening feature, you can now choose to block mail from all players below No to sobie na pewno zrobimy. chosen city level. W ogóle powinni zablokować czat. Jakiś królestwa globalny, żeby takie poziomy nie mogły tam You pisać. can now add stars to characters on the character management screen. Starred characters O, will be fixed at the stary, top of tak? Gwiazdki nam się przydadzą. Ja mam i tak tylko 4 konta farmy, ale widziałem osoby, które mają naprawdę bardzo dużo potworzonych charakterów, więc to im się na pewno przyda. Ja mam u siebie tylko 4. of the page, allowing you to view and switch to them more easily. We've also made improvements to the chat system. The display area of the chat has been made bigger, and the display frequency of markers in the chat window Dobra, zmniejszyli rozmiar powiadomienia na czacie o tym, że ktoś dał jakiś marker. W tym momencie zajmują one połowę czatu, jak się go rozwinie, więc myślę, że fajna zmiana. Ale zobaczymy, co tam zmienili. Mogliby zmienić to, że ktoś opuścił albo dołączył z Watachy, bo myślę, że ten czat Watachy byłby naprawdę fajny. Niestety, no jest zaśmiecony przez te informacje, że ktoś opuścił, ktoś dołączył i tam się nie da nic ciekawego w ogóle wkleić, napisać. And that concludes today's update video. Have you found all the letters? Make sure to write the secret word and your ID in the comments below. Bye bye. Thanks for watching. Dobra, doszliśmy do końca. Nie będziemy tutaj tego dalszego oglądać, ale przejdziemy do czegoś ciekawego, czyli do Q&A.
Jesteśmy już w Q&A numer 19, tylko pokrótce wam opowiem, o co tutaj chodzi i co nas może czekać w przyszłości. Jeśli chodzi o pytanie pierwsze, to deweloperzy planują zrobić tak, żeby do Watachy mogły się zapisać przymierza spoza naszego regionu startowego i żebyśmy dzielili wszyscy nagrody. Więc jeśli dobrze to rozumiem, to będziemy mogli zrobić Watachę na przykład na tym KVK z kampem TFS i dzielić wspólnie nagrody. Więc byłoby to naprawdę niezłe, no bo walczymy wszyscy w jednym celu, wszyscy chcemy wygrać, a na koniec dnia wygrywa tak naprawdę tylko jeden kamp, a drugi zostaje z niczym, więc z jednej strony to jest naprawdę bardzo dobre, z drugiej strony, co jest ciekawe, no raczej gracze będą wybierali tutaj, z kim chcą zrobić taki kamp, bo mamy tutaj informację, że w Złotokamieniu dodadzą nową opcję właśnie współtworzenia takich watach, więc raczej gracze będą tutaj decydowali, kto z kim się połączy. No i kto wie, czy tutaj nie będą sprzedawane nagrody na koniec sezonu, że wiecie, macie niby sojusznika, jesteście z kimś, ale tutaj na koniec coś tam zakręcą, żeby nagrody również dostał inny kamp, z którym zwycięzca się na przykład zna, więc zobaczymy, co tutaj przyniesie przyszłość. Myślę, że może być ciekawie pod tym względem. Jeśli chodzi o pytanie drugie, to brzmi ono tak. W obecnych scenariuszach zjednoczenia w sezonie sporów dopasowywanie krain może zakończyć się niepowodzeniem podczas rejestracji. Czy planujecie naprawić ten problem? No i w dużym skrócie planują to naprawić, tak? Więc raczej każdy już powinien się zapisać. Normalnie zobaczymy, co tutaj będzie. Jeśli chodzi o pytanie trzecie, to dostaniemy więcej informacji z gry. Jeśli chodzi o podział tych klas, więc 20% najlepszych jest A-klasą, kolejne 20% jest B-klasą, kolejne 30% jest C-klasą i ostatnie 30% jest D-klasą. I tak naprawdę nikt z graczy nie wie, jak to jest dzielone. No i będziemy mieli tutaj dostęp właśnie do takich informacji jak zasługi, zabójstwa, śmierci i tak dalej. Więc będziemy mieli wgląd, dlaczego jakieś królestwo ma klasę A, gdy inne królestwo z podobną mocą ma klasę B. Więc to jest na pewno fajne. Powinniśmy mieć więcej informacji właśnie takich o graczach, o królestwach w grze. Jeśli chodzi o pytanie czwarte, to jest bardzo ciekawe pytanie tak naprawdę. W grze jest stosunkowo dużo nieaktywnych serwerów, dlaczego nie podjęliście kroków, aby je połączyć? Tutaj pozwolę sobie przeczytać całą odpowiedź, bo myślę, że może zainteresować wiele osób. Ponieważ koszty zezwoleń na migrację są wciąż stosunkowo wysokie, a sam proces migracji jest czasochłonny i wymagający pod względem komunikacji, wielu graczy decyduje się pozostać w swoich pierwotnych krainach, co uniemożliwia im poprawę wrażeń z rozgrywki. No tutaj się zgodzę, tak? Myślę, że jak mamy z kim pograć, to jest zdecydowanie lepiej. W związku z tym planujemy połączenie serwerów o niskiej aktywności. Po zakończeniu fuzji zostaną one przeniesione na nową mapę Tamaris, gdzie walka o tytuł Wielkiego Króla rozpocznie się na nowo. Proces Złotokamienia potrwa około 20 dni. Następnie połączone serwery ponownie wejdą do procesu dobierania przeciwników w sezonie sporów, a ponieważ zostały zregenerowane i odnowione, jakość dobierania wzrośnie. Kryteria fuzji i niektóre wydarzenia, które nastąpią po jej zakończeniu, są nadal opracowywane. Szczegóły podamy, gdy tylko będziemy mieć więcej informacji. Także ta zmiana nadejdzie. Nie nadejdzie ona w tym patchu, który będzie, ale planują coś w tym kierunku. Pamiętajcie, że może im to zająć naprawdę dużo czasu. W każdym razie, no, te martwe królestwa będą łączone w jedno. Zastanawia mnie tutaj jedna rzecz. Czy puste serwery znikną w ogóle z mapy Tamaris? No bo jak doskonale wiecie, planujemy, jako taki plan B, migrację aktywnymi osobami na pusty serwer, żeby sobie założyć tam na nowo z aktywnymi osobami sojusz. Oczywiście jest to plan B, bo plan A to zostajemy i działamy z tym, co mamy, ale właśnie jeśli chodzi o łączenie tych królestw, to jestem ciekaw, czy będziemy wtedy mogli sobie taki pusty serwer znaleźć, czy one znikną w ogóle z mapy, bo nie ukrywam, że pisałem tutaj z jedną osobą, bardzo ciekawą osobą, którą oczywiście pozdrawiam, i jak zerknąłem w to puste królestwo, którym ta osoba włada, to naprawdę mi się bardzo spodobało. I uważam, że takie puste królestwa również są właśnie przydatne, chociażby do takich planów migracyjnych, tak?
Poza tym ktoś może chcieć sobie grać na przykład właśnie tak na chillku, w parę osób na jakimś pustym królestwie, więc i nie chce się łączyć, nie chce się pocić. Więc jestem ciekaw, jakie tutaj będą wymagania. No, poznamy szczegóły na pewno wkrótce, więc zobaczymy, co oni tutaj wymyślili. W każdym razie to mnie bardzo interesuje. Przechodząc do pytania 5. Jeśli chodzi o pytanie 5, to jest tutaj mowa o legendarnych skinach, które były wcześniej i ludzie chcą, żeby można było zdobyć w tych eventach wysokich wyżyn skiny, które były już wcześniej właśnie w grze. No i deweloperzy planują właśnie wprowadzić, przywrócić wybrane, nie wszystkie, tylko wybrane legendarne motywy miasta. Myślę, że gracze zadecydują, żeby powrócił motyw do piechoty, ten motylek. W tym mailu była również ankieta i tam mogliście sobie napisać, czy tam zagłosować na który, już nie pamiętam. Wiem, że była tam mowa właśnie o tym, który motyw chcielibyśmy odzyskać, który motyw byśmy chcieli zdobyć ponownie. No i myślę, że przywrócą tylko jeden motyw i podejrzewam, że to będzie ten motylek, ale zobaczymy, czy się mylę, czy nie. Nie pamiętam statystyk, co daje motylek, ale myślę, że ten drugi skin do piechoty, ten nowszy, też może być ponownie, także zobaczymy. Ale podejrzewam właśnie, że dadzą nam skin do piechoty. No bo piechota jest teraz najmocniejszą jednostką w grze. Najważniejszą na pewno, tak? A najważniejszą na pewno. Jeśli chodzi o pytanie 6. Niektóre typy jednostek są rzadko wykorzystywane w walce podczas zgromadzenia i stacjonowania. Czy planujecie temu zaradzić? W dużym skrócie kawaleria. Tutaj jest nawet poruszony ten problem. Kawaleria swarmuje rali łuczników, rali magów, gdy takie rali idzie. No i wychodzi na tym na plus, co jest tak naprawdę dziwne. I tak nie powinno być. No i planują coś zmienić, żeby kawaleria właśnie nie swarmowała tych rali tak bardzo łatwo, tych dystansowych rali przy umiejętności nieugięty pośpiech. Myślę, że jakby to wyłączyli na rali łuczników i magów, może by to im pomogło. Szczerze mówiąc, ja bym nawet chciał powrotu tego, że jak puszczało się rali magów i ktoś to rali zaatakował, to rali się broniło. Myślę, że to było bardzo ciekawe. Teraz mamy możliwość wyłączenia ataku na rali, więc myślę, że nie byłoby to większym problemem i byłoby to na pewno ciekawe, no. Ja to lubiłem, wiem, że wiele osób narzekało na to, ale mi się to po prostu podobało. Dużo fanów było na polu bitwy z tymi rali, z tym rali magów. Pytanie 7 brzmi następująco. Podczas walk, zgromadzenia i stacjonowania aktywowanie gorzkiego końca. Jest to polityka, która jeśli dwie strony mają włączoną, to giną wam jednostki. 5% chyba ciężko rannych. Może prowadzić do nadmiernej śmierci jednostek z powodu ograniczeń szpitala, co znacząco wpływa na przebieg kolejnych bitew. Tutaj nie rozumiem tego, bo w jaki sposób szpital ogranicza takich zwykłych graczy, jeśli chodzi o tę politykę, to nie wiem. Po prostu trafiają do szpitala i tyle. Czy planujecie zmiany w zasadach dotyczących śmierci jednostek w takich sytuacjach? No i mamy odpowiedź. Aby zachęcić graczy do aktywnego uczestnictwa w walkach przeciw innym graczom, zdecydowaliśmy się zmniejszyć koszt udziału w bitwach. Tego totalnie nie rozumiem, o co tutaj chodzi. To pytanie jest bardzo dziwnie ułożone i przetłumaczone, dlatego mówię o tym tutaj, żebyśmy może wspólnie to rozwikłali. Po pierwsze, usunęliśmy przyspieszenie uzdrawiania i wprowadziliśmy funkcję eliksiru, która wprowadza limity dla wszystkich metod uzdrawiania. Absolutnie nie wiem, o czym oni tutaj piszą. Jakie usunęli przyspieszenia uzdrawiania. Nie mam pojęcia w ogóle, o czym oni tutaj piszą. Jak coś wiecie na ten temat, to byłbym bardzo wdzięczny, jeśli mi to rozjaśnicie. Czytam dalej. Aby zniechęcić graczy do szkolenia zbyt wielu legionów, do polityk wprowadziliśmy również stosunkowo wysokie limity szpitala. Ma to na celu zapobieganie sytuacjom, w których spora liczba legionów ma nieproporcjonalnie duży wpływ na bitwy. Jednak śmierć jednostek stanowi kolejny element naszych działań na rzecz zrównoważenia systemu walk. W bitwie potrzebowaliśmy mechanizmu, który tymczasowo wyklucza przeciwnika z gry, zwiększając dysproporcje między stronami i tym samym prowadząc starcie do jednoznacznego zakończenia. Jednocześnie zasady dotyczące śmierci jednostek wprowadziły do gry pewną dozę braku równowagi. W porównaniu z relatywnie niskim kosztem leczenia jednostek poważnie rannych, ich śmierć wiąże się z wysokimi kosztami i obciążeniami, których nie zamierzaliśmy wprowadzać. Uważamy również, że każdy legion wyszkolony przez gracza powinien w równym stopniu przyczyniać się do walki. W rezultacie planujemy wprowadzić następujące zmiany. Zachowanie istniejących zasad dla martwych jednostek trafiających do kostnicy,
część martwych jednostek zostanie wskrzeszona na koniec sezonu, a proporcja ta będzie określona przez polityki gracza i niektóre funkcje rozgrywki sezonowej. Także podstawowo tam mamy z polityk 50%, no i może jakiś sezon będzie miał więcej. Na przykład talenty mamy niektóre sezonowe, które przywracają kolejne 3%. W każdym razie punkt drugi jest ciekawy. Wraz z zakończeniem sezonu rozpocznie się 7-dniowe wydarzenie Chwalebny Powrót. Nazwa tymczasowa. W jego trakcie gracze będą mogli wskrzesić do 90% jednostek z kostnicy, zdobywając pieczęcie powrotu. Nazwa tymczasowa. Cena pieczęci powrotu będzie znacznie niższa niż koszt wyszkolenia równoważnej liczby jednostek poziomu T5. Przykład. W sezonie 4 gracz traci 10 000 jednostek kawalerii poziomu 5. Po zakończeniu sezonu 50% jednostek zostaje wskrzeszonych, czyli 5000 z 10 000. No i wtedy w kostnicy zostaje nam 5000 martwych jednostek. No i za pomocą tej pieczęci będziemy mogli wskrzesić 90% martwych jednostek, więc wtedy tak naprawdę martwych jednostek będziemy mieli w tym przykładzie tylko 500. Nie oszukujmy się, ta opcja będzie na pewno płatna, pytanie tylko, ile to będzie kosztować. No ale wychodzi na to z opisu, że powinno być bardziej opłacalne wskrzesić te jednostki niż wyszkolić nowe. Zobaczymy. Czytajmy sobie dalej. Dzięki tej zmianie liczba jednostek, które mogą zginąć w trakcie sezonu, została skutecznie zmniejszona o 95%, co znacząco redukuje rzeczywiste straty wynikające ze śmierci jednostek w tym okresie. Wciąż zachowujemy możliwość zadawania przez graczy dotkliwych strat swoim przeciwnikom w trakcie sezonu. Jednostki, które trafią do kostnicy, pozostają niedostępne do końca sezonu, co osłabia siłę bojową wrogiego obozu. Jednak po zakończeniu sezonu straty te można stosunkowo łatwo odzyskać. Ogólnie mi się to bardzo podoba. Ja nawet pisałem kiedyś, wydaje mi się, że to napisałem, a może nie napisałem takiej sugestii, żeby po prostu zwiększyli ilość jednostek, które umierają. Nie oszukujmy się, te walki trwają za długo dla mnie, ale właśnie, żeby ilość martwych jednostek, które wskrzeszamy, powinna być bardzo wysoka. Ja tam pisałem chyba o 80%. Oni nam dają tutaj nawet 95%, czy tam 90%, więc no, z jednej strony dają nam więcej, niestety będzie to raczej opcja płatna i podstawowo będzie to 50%. W każdym razie myślę, że ta opcja byłaby genialna, jeśli byłaby dostępna dla każdego i nie byłaby gdzieś za żadnym paywallem. No to wtedy uważam, że te szpitale naprawdę mogłyby rozwiązać jakieś nudne walki, tak? No bo wtedy musiałbyś szanować swoje wojsko, tak? No bo twoje jednostki będą umierały i nie będziesz mógł ich użyć do końca KVK, więc myślę, że to może być naprawdę ciekawe rozwiązanie. Pytanie tylko, ile to będzie kosztować. W pytaniu 8 mają przywrócić nam braterstwa. Kto nie wie, czym jest braterstwo, to braterstwo składa się z 5 graczy z sojuszu. No i będziecie mogli sobie tam właśnie takie braterstwo założyć. Członkowie takiego braterstwa będą mogli sobie wykupywać za zasługi sklep, więc będziecie mogli sobie pomagać. Będziecie mogli również teleportować się legionami do członka waszego braterstwa. Natomiast punkt trzeci, czyli dzielenie się bohaterami i artefaktami, będzie zastąpione. Będzie zastąpione tym, że będziemy mogli brać legiony takiego członka z braterstwa. No i będziemy mogli tymi legionami walczyć. Jak to będzie działało, zobaczymy. W każdym razie myślę, że to też jest super zmiana, która pomoże tym mniej aktywnym graczom zdobyć więcej zasług, także zobaczymy, co tam będzie, co tam ugotują. Więc punkt 8 jak najbardziej tutaj akceptuję. No i pytanie 9, szczerze mówiąc mało interesujące. Wprowadzą nową opcję Misjoskop, która zastąpi nam zwiadowców. No i w tej opcji misjoskopu będziemy mogli chyba odbierać nagrody również z jaskiń, z wiosek, więc powinno nam to uprzyjemnić eksplorację. Także dużo zmian mega fajnych. Sam patch, który wejdzie, również wydaje się być spoko. Może nie jest jakiś taki zawrotny, żeby tutaj zrobić efekt wow, ale wydaje się być po prostu solidny. Natomiast jeśli chodzi o Q&A, to nie bardzo wiem, o co chodzi w punkcie 7. Jeśli chodzi o te limity szpitali i przyspieszenia, zobaczymy to już w praktyce, co oni tam wymyślą. W każdym razie większość tych pytań i odpowiedzi też jest dosyć ciekawa, więc samą aktualizację oceniam dobrze. No a co do tych pytań i odpowiedzi, zobaczymy. Bardziej oceniam je na plus, ale zobaczymy, tak? Zobaczymy, co tam wymyślą.
Także w tym filmie to by było na tyle. Wiecie co robić, trzymajcie się. Elo.